Jak wygląda pierwszo Krościcko szkoła? Jacy nauczyciele w niej uczyli i wiele do niej łaziło dzieci? To jest nasz temat na następne 5 minut. Kiedy genau w Krościcach powstała pierwsza szkoła, nie wiemy, ale do tych pierwszych my nie należeli. W północnej części powiatu opolskiego do tych najstarszych należą szkoły w Jełowie, Fałkowicach i Siołkowicach. Szkolnictwo leżało wtedy w gestii kościoła, nie państwa. Bez to w kościelnych protokołach wizytacyjnych mamy też informacje o szkołach albo o ich braku. Z wizytacji w 1687 roku wiemy, że w Krościcach szkoły nie było, a tutejsze dzieci miały łazić do szkoły w Siołkowicach. Miały, bo chodzenie do szkoły było rozmaicie. Na przykład w Falkowicach wizytator nie zastał w szkole żadnego dziecka. W czasie regularnych lekcji do szkoły w Siołkowicach łaziło 15 dzieci. Ojcowi było ważniejsze, żeby dzieci pomagali na polu, w chlewie albo w doma, niż zdarma siedzieć w szkole, w której się i tak nic nie nauczyli. A poziom nauczania był richtig słaby, bo i stopień wykształcenia nauczycieli łostowiał kans do życzenia. Na przykład w Szczedrzyku i w Bierdzanach wizytator odnotował dosłownie „Der Lehrer kann schreiben”. Z katastru pruskiego dowiadujemy się, że w Krościcach i w 1743 roku szkoły nie było. Parę lat później nauczyciel pojawił się jednak i w Krościcach. W księdze chrztów czytamy, że 18 października 1759 urodziła się Józefa Klara Kobza, ojciec Schulhalter Franz Kobza. Z ksiąg kościelnych wynikał, że w latach 60. XVIII wieku Kobza musiał być przeniesiony gdzieś indziej, bo jego córki Uliana i Anna nie urodziły się w Krościcach. Drugi krościcki Schulhalter w Krościcach pojawił się w księdze chrztów w notatce z 11 sierpnia 1761. Był nie Michael Krancyk. Krancyk długo w Krościcach nie pouczył. Niecałe 6 lat później wdowa po Schulmeister Michael Krancyk wychodziła za wdowca Michaela Wolika. Trzeci krościcki kierownik szkoły, który pojawił się w księgach kościelnych, to Anton Clemens. Prawdopodobnie, tak jak i jego poprzednik, nie uczył tu dłużej niż 5 lat. W 1771 roku do krościckiej szkoły wrócił jej pierwszy znany nauczyciel Franz Kobza. W księgach w latach 1771-1805 Kobza pojawił się 6 razy. Między innymi 13 lipca 1788 roku, kiedy to jego córka Anna wychodzi za Andreasa Niemczyka, syna dobrzyńskiego nauczyciela Józefa Niemczyka. 72-letni Kobza oddawał swoja posada 23-letniemu zięciowi, który je nowy Schulhalter w Krościcach, co wynikło z kolejnych 6 notatków w księgach kościelnych. W 1798 roku król Friedrich Wilhelm III zażądał poprawy systemu szkolnego. Wprowadzono też stanowisko powiatowego inspektora szkolnego, który wizytował każdą szkołę i z wizytacji robił obszerne protokoły. Te oryginalne Schulvisitationsakta z lat 1802-1820 przechowywane są w archiwum archidiecezjalnym we Wrocławiu. Z nich dowiadujemy się szczegółowych rzeczy o krościckiej szkole. Pierwsza wizytacja odbyła się 30 kwietnia 1802 roku. Kierownikiem szkoły od 4 lat je Kaspar Glit. Łoty 26-letni nauczycielu inspektor napisał: pracowitość i umiejętności słabe. Dzieci w wieku szkolnym 108, z tego obecnych było 65. 5 z nich słabo, bo słabo, ale poradziło czytać. 2 najlepszych uczniów nawet umiało pisać. Religii uczył ksiądz proboszcz Renner z Siołkowic. Protokół podpisali 3 krzyżykoma: krościcki sołtys Tomek Kokot i 3 ławników. Protokół z wizytacji w 1804 roku zawierał następującą ocenę nauczyciela Kaspra Glit. Ist nicht vom geringsten Werte. I dalej informuje, że jego usunięcie zostało już zdekretowane. W 1805 roku nowy kierownik je Bernhard Zielonkowski o dobrych obyczajach i średnich umiejętnościach. Akta z 1805 roku zawierają informacje o budynku szkolnym, opisując go, że jest całkowicie niezdatny. Widocznie budynek groził zawaleniem, bo rok później inspektor zapisał, że budynek jeszcze stoi. 6 maja 1809 zapisano: stary, nędzny budynek szkolny ino jeszcze stoi. Niczego nie naprawiono,
Do środka padł tak mocno, że prawie nie idzie wytrzymać w budynku. Spośród 171 dzieci w wieku szkolny na zajęcia łaziło w lipcu 12, we wrześniu 20, w listopadzie 130, w grudniu 100. W 1811 roku inspektor zawnioskował, że przy tak dużej ilości uczniów do pomocy kierownikowi szkoły powinien być zatrudniony adiuwant, czyli drugi nauczyciel. Od lutego 1812 do pomocy Zielenkowskiemu zatrudniono adiuwanta Kampa. Akta z 27 czerwca 1814 roku informują, że budynek szkolny jest nowo wybudowany. A to już jest temat na film o drugiej krościckiej szkole.